Większość turystów zwiedza na Islandii tylko Ring Road i główne atrakcje wokół tej trasy. W 7 dni na opartego da się przejechać. My zostajemy na Islandii na 4 miesiące. I przez pierwszy tydzień nie widzieliśmy żadnej z nich, bo Islandia ciągle wyrzucała nas z planu. Na drogi, których nie planowaliśmy, do miejsc, do których nie mieliśmy jechać. I właśnie tam zaczęło się to, co najlepsze. Kiedy powiedzieliśmy znajomym, że jedziemy na 4 miesiące, większość reagowała tak samo. Co wy tam tak długo będziecie robić? Deszcz, zimno, wietrznie. Szczerze? Sami nie wiedzieliśmy jeszcze, co nas tu czeka. Ale jedno wiedzieliśmy. Przez 4 miesiące będziemy uczyć się wsłuchiwać w Islandię. Zapraszamy na nową serię filmów z tej wyprawy. Pierwsza lekcja przyszła, zanim spędziliśmy pierwszą noc na Islandii. Mieliśmy wstępny plan, przygotowywany przez tygodnie. Islandia go odrzuciła. Już pierwszego ranka. I tak przez kolejne dni. I właśnie tam zaczęło się coś, czego żaden plan by nam nie dał. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. 3 doby na Atlantyku. Dużo czasu, żeby poukładać plan. Nasz plan był prosty. Jechać promem do Seyðisfjörður i ruszyć na północ. Tam Islandia jest spokojniejsza. Bardziej surowa. Ale Islandia bardzo szybko pokazała nam, że plan jest tutaj tylko sugestią. Teraz wiemy, dlaczego w całej Europie jest sucho. Bo to Islandczycy zwinęli cały deszcz. U nich jest śnieg i deszcz i nie narzekają. Północ. Deszcz, śnieg, deszcz, mgły i chmury. Południe, słońce. Więc zmieniliśmy plan. Jeszcze zanim wyjechaliśmy z portu. W końcu wyjechaliśmy z promu, nic nie buja. Ja się czuję znacznie lepiej. Na 4 kółkach. I kiedy już mieliśmy zacząć realizować nasz nowy plan, to najpierw skręciliśmy jeszcze fiord, do którego przypłynęliśmy. Tylko zobaczyć, co tam jest. Po 3 dobach na promie w pierwszym odruchu po prostu chcesz jechać dalej. My zrobiliśmy coś odwrotnego. Zwolniliśmy. Myśleliśmy, że przyprawy rzeczne zaczniemy za miesiąc, kiedy otworzą drogi F, czyli górskie drogi na Islandii. Pierwszy dzień i już pierwsza przyprawa rzeczna. I jak się okazało, nie ostatnia tego dnia. To była nasza pierwsza przeprawa teraz przez rzekę. Na Islandii pewnie będziemy mieć ich setki. Taka była, powiedzmy, na 3/4 koła. Także daliśmy radę, samochód dał radę. Nie utknąłem na szczęście, bo musimy się wyleczyć z naszych traum po nieudanym przejeździe przez rzekę Gruzji. Jak pamiętacie, ten odcinek
to tam było ostro. Na Islandii, no bo są rzeczki, rzeki i strumyki. I obyśmy zawsze dobrze ocenili sytuację. Musimy się przeprawić. No, minęło 10 minut na drodze i kolejna przeprawa. Musimy wyjechać. Jak się leczyć z PTSD w fińskiej rzece lodowcowej, zaplanowaliśmy sobie islandzkie. Proszę zatrzymać się. Dobra, jadę. Zimno. Ale się nie podajemy i jedziemy do rezerwatu ptaków. Rybitw. Tylko po drodze już mam 3 rzeczki, ciekawa jakie czy są kolejne. Jak na pierwszy dzień, prosto z promu, to się Ostry zapowiada początek. ostry początek. Wiemy, czy tam się uda spać. Myślę, że to nie można spać. Czyli na pewno przepracujemy Nasze w traumy. Islandii nasze traumy, przyprawy przysług. No, i trzymajcie kciuki, żebym tu się nie zsunął. I coraz większe poczucie, że oddalamy się od założonego planu. Droga skończyła się przy małym domu nad oceanem z ilością ptaków jak w słynnym horrorze Hitchcocka. Chyba są te odwrócone. Agresory małe. Zaczynamy naszą islandzką przygodę od razu od super miejscóweczki. Pierwsza noc, śpimy nad fiordem. Naokoło góry jeszcze pokryte śniegiem. Jest bosko. Tutaj zagadaliśmy z gospodarzem i on nam po prostu pozwolił zaparkować na swoim parkingu przed posesją i możemy zachwycać się takim pięknym widokiem na fiordy. A dzisiaj rano tutaj wpłynęliśmy promem dużym. A potem wydarzyło się coś dziwnego. Wiedzieliśmy, że tutaj jest kolonia rybic popielatych, które potrafią nurkować w głowie piechurów. Latając nad oceanami pomiędzy biegunami pokonują 70 do 90 tysięcy kilometrów rocznie. To absolutny rekord odległości migracji w świecie zwierząt. A nie spodziewaliśmy się, że już pierwszego dnia na Islandii, na ogromnych klifach na końcu fiordu, zobaczymy maskonury. Nie szukaliśmy ich. I może właśnie dlatego na nie trafiliśmy. Następnego ranka w końcu mieliśmy jechać na południe.
Ale przypomnieliśmy sobie o miejscu, którego nie zdążyliśmy zobaczyć 5 lat wcześniej. Kolonii maskonurów w sąsiednim fiordzie, ciągle na wschodzie Islandii. Więc znowu zmieniliśmy plan. Pora sezon kawuszowy rozpocząć w Islandii. Pierwsza kawka własnego wyrobu, nie za 5 euro. No choć to mleko to nie wiem ile kosztowało. Nie ma jak rozmawiać z lokalnym mieszkańcem, Islandczykiem. Wczoraj spotkaliśmy właściciela tych ziem. Cliffie ma swój kawałek ziemi od 20 lat i nauczył nas wymowy tego fiordu. Czyli Seydisfjordur. Tak, mężu? Pokażemy wam jak to się pisze i good luck. Żeby samemu to wykoncypować. Być może to jest pierwsza i jedyna nazwa, którą będziemy umieli wymówić, chyba że nas Islandczycy będą uczyć kolejnych, bo z zapisu nie da się odszyfrować, jak to się wymawia. Dojechaliśmy do kolejnego wschodniego fiordu. Trzeba się obudzić z zimowego snu. A na to najlepszy jest spacer po niskich górach w Islandii. I zamiast na Maskonury poszliśmy na hike do niezamieszkanego fiordu. Sprawdzić, co tam jest. Co będziemy robić przez 4 miesiące w Islandii? Chcemy chodzić na dużo spacerów, hajków po fiordach, górach i poznawać takie małe ścieżynki, które nie są za bardzo uczęszczane i doświadczać w ten sposób Islandii. I chyba dzisiaj nam się udało. Zobaczymy, co dalej. Kąpiemy się? Ty pierwsza, ja za tobą. Widzicie kolor tej wody? Po prostu normalne Hawaje. A Hawaje są tak samo wulkaniczne jak Dokładnie. Islandia, ale Islandia ma nawet więcej wulkanów niż Hawaje. To są nasze europejskie Hawaje z europejską Pogodą. temperaturą. Ale daj mi chodź. To na pewno się ludzie kąpią. Teraz raczej bym takiej decyzji nie podejmował. Dobre koleżanki sugerują, żebym skoczyła do oceanu. One chcą chyba, żebyś odmłodniała tak z 30 lat. Chcą, żeby odmłodniała 30 lat, co sugerują bikini z Foczki. foczki. Takowego nie posiadam i szkoda by było foczki, ale zostawiam dla męża, żeby był młody. Teraz próba ognia. Ja zakończyłam szybko swoją islandzką karierę przypraw rzecznych. Dominika sprawdza temperaturę. Cieplutka? Proszę, ile było? Już od razu? 5 sekund. A potem w końcu trafiliśmy do miejsca, gdzie były ich setki. W sam środek kolonii maskonurów. Budowały gniazda, wracały do swoich norek. Wyglądało, jakby co chwilę się całowały. Co jest całkiem możliwe, bo maskonury dobierają się w parę na całe życie. A my mieliśmy coraz większy problem, żeby stąd odejść. Bo niektóre drogi okrężne kończą się dużo lepiej niż idealnie zaplanowane podróże. Nowy plan był jasny jak słońce. Południe. Ale przecież obok jest jeszcze jeden fiord, który kusił swoją drogą górską na klify. Więc pojechaliśmy. Wzdłuż szerokiej rzeki i ośnieżonych szczytów. Niestety droga zamknięta. Nie jest to FK, jest to normalna droga, która tutaj prowadzi przez te fiordy. Na szczęście znaleźliśmy fajny hike tutaj wzdłuż klifów, wzdłuż morza, więc właśnie się na niego wybieramy.
Idziemy na hike, nazywa się Lansendi, ale żeby tego hajku nie zaczynać od razu przez przeprawę przez rzeczkę pieszo, 100 metrów albo 50 metrów od parkingu jest przejazd przez rzeczkę, więc przyjadę samochodem. Na szlaku nie było nikogo. Tylko śnieg, wodospady i Tomek, chodź na chwilę. Gdzie tam chcesz iść? Widzisz to? Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. To thee an altar, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Seal it for thy courts above. Dobiega końca 5. dzień na Islandii z naszej 4-miesięcznej podróży i chyba znaleźliśmy sposób na naszą wyprawę islandzką. Pamiętacie to pytanie, co będziemy robić przez 4 miesiące i chyba powoli wiemy. Będziemy wyszukiwać miejsc poza otartymi szlakami. Zamierzamy odkrywać spoty nieinstagramowe. Te, które jak wejdziesz na Instagram i poszukasz must see ten spot Islandia albo road drink, to właśnie miejsca, w których będziemy podróżować, prawdopodobnie na tych listach się nie znajdą. Weszliśmy do końca. Ktoś chyba też zostawił czapkę. Tam czapka? Czapka. Aby ktoś miał znaleziętą głowę. 24. Może właśnie tak chcemy przeżyć te 4 miesiące. Mieć plan, ale trzymać się go lekko. Zostawić miejsce na wszystko, czego się nie da zaplanować. Bo Islandia tak zrobi z tym planem, co będzie chciała. A może autentycznej Islandii nie ma tam, gdzie wszyscy patrzą. Zapraszamy na kolejny epizod i zobaczycie, czy pojechaliśmy na północ czy na południe. My sami jeszcze nie wiemy.